Wyobraźcie sobie taką sytuację. Jedziesz autem z rodzinką, w korku, żona już 8 raz mówi ci, że jedziesz za szybko czy za wolno, a dzieciaki z tyłu drą się w niebogłosy. Jesteś już totalnie sfrustrowany. Wtedy mija cię taki hardkorowy cruiserowiec, wydzierany z wielką brodą i myślisz sobie, kurde, chciałbym być takim cruiserowcem. Ale nie masz ani dziary, ani brody, żaden z ciebie cruiserowiec, a prawko na motor zrobiłeś pół roku temu. I co wtedy? Wtedy pojawia się on. Cały na czarno, ultra uniwersalny i bardzo, bardzo praktyczny. Vulcan S650. Oglądajcie. Słuchajcie, przypowiastka o sfrustrowanym kierowcy samochodu miała jakby podkreślić to, że jeżeli chodzi o motocykle, to co jest najważniejsze, to żebyście się czuli na nich dobrze. Żebyście się odnaleźli, żeby wasza głowa odpoczęła, żeby w tych ciężkich czasach, gdzie gonimy faktycznie za pracą, gdzie jakby jesteśmy przytłoczeni codziennymi obowiązkami, żebyśmy mogli na chwilę się od tego oderwać. I tak naprawdę nie potrzebujemy 150 koni, czy nie potrzebujemy najwyższych parametrów do tego, żeby na tym motocyklu odpocząć, żebyśmy po prostu tą głowę zresetowali. Do takich celów najlepiej sprawdzają się motocykle lekkie, motocykle poręczne i motocykle takie, gdzie po prostu na nich odpoczywasz. I taki właśnie jest Kawasaki Vulcan S650. Słuchajcie, ta maszyna jest już na rynku parę lat i pojawiła się jako wypełnienie luki po zabitych przez Euro 4 cruiserach japońskich, czyli wszystkie Vulcany wyleciały z rynku, wszystkie Dragstary, Midnight Stary, wszystkie jakby motocykle typu Cruiser Chopper niestety z tego rynku wypadły. Kawasaki musiało się jakoś ratować, aby nie oddać tego kawałka tortu i żeby użytkownicy motocykli klasycznych nie zapomnieli o japońskich markach. I zrobiło coś takiego, czyli posielili się tym, co mieli, silnikiem dwucylindrowym rzędowym o pojemności 650. Jest to silnik, który znajdziecie w Versysie 650, w Zetce, a wtedy nawet w ERC 6, więc bardzo sprawdzona i bardzo poprawna jednostka silnikowa. Nie jest to co prawda coś, co ma z cruiserem jakoś dużo wspólnego, czyli jest to silnik rzędowy, a nie silnik konstrukcji V. Natomiast charakterystyka dwucylindrowych silników jest do siebie zbliżona, choć oczywiście rzędowa dwójka troszkę bardziej dynamicznie wkręca się na obroty i na tych wyższych obrotach zachowuje się troszkę lepiej niż klasyczny silnik V. Słuchajcie, ja mam na imię Andrzej, witamy na kanale Mototalks. Jeżeli jesteście z nami pierwszy raz, zachęcamy do subskrypcji, a jeżeli szukacie swojego wymarzonego motocykla, zachęcamy do pozostawienia swoich danych w linku, w opisie filmu, w formularzu. Jeżeli zostawicie swoje dane, odezwiemy się do Was i porozmawiamy o motocyklach. Wracając do naszego czarnego konia dla uniwersalnych jeźdźców. O tym, o czym wspomniałem, czyli jest to maszyna dla osób, które nie mają wielkich wymagań co do tego typu motocykli, ale chcą się na motocyklu czuć dobrze, czuć pewnie, czuć swobodnie. Chcą, żeby ten motocykl się słuchał, żeby był poręczny i żebyśmy w mieście mogli tym motocyklem czuć się bezpiecznie i pewnie. Daje to oczywiście Kawasaki, ponieważ przy tych parametrach silnikowych, przy mocy na poziomie 62 koni mechanicznych i momencie obrotowym na poziomie 60 bodajże 5 newtonów momentu obrotowego, czyli mamy tu więcej momentu obrotowego niż mocy, co fajnie się powiązuje z motocyklami typu cruiser, ponieważ jakby ten start ze świateł, to łupnięcie jakby od zerowej prędkości jest ważniejsze niż prędkość maksymalna. Więc ten silniczek tutaj daje nam takie poczucie, daje nam tą fajną dynamikę, a jeżeli wkręcimy silnik na wyższe obroty, okolice tych 7 i 8 tysięcy, to zaczyna maszyna pracować bardzo, bardzo dynamicznie, co sprawdza się nawet troszkę lepiej niż konstrukcja V. Natomiast jeżeli chodzi o całą resztę, motocykl, który został jakby nisko zawieszony, mamy tu maszynę bardzo niską, tak jak oczywiście motocykle w stylu cruiser. Pozycja bardzo, bardzo specyficzna. Mamy tutaj pozycję, która jak najbardziej do motocykli typu cruiser nawiązuje, czyli noga wysunięta do przodu. Oczywiście mamy tutaj możliwość regulacji tej pozycji, możemy sobie przesunąć ją dalej bądź bliżej nas. Kierownica bardzo uniesiona i przesunięta na kierowcę. Te ręce są praktycznie wyprostowane. No i to powoduje, że czujemy się jak na takim fajnym klasyku, na fajnym cruiserze.
Jeżeli chodzi o wysokość tej maszyny, no to tutaj osoby niskiego wzrostu spokojnie będą się czuły bardzo, bardzo pewnie. Oczywiście, jeżeli chodzi o osoby bardzo postawne, z wzrostem powyżej 1,90 m, tutaj może troszeczkę brakować tego miejsca na nogi, więc raczej wtedy będziemy szukać maszyny jednak co nieco większej. Ale jest to maszyna lekka, powiedzmy lekka, bo to jest 230 kg z pełnym zbiornikiem paliwa i gotowym do jazdy. Ale dzięki nisko osadzonemu silnikowi, dzięki niskiemu środkowi ciężkości jest to motocykl, który prowadzi się pewnie, prowadzi się dobrze i jakby odczucie tej wagi jest tutaj dość niskie. Idąc dalej, maszyna ogólnie bardzo, bardzo prosta. Tak jak wspomniałem, jest już na rynku parę lat. Gdyby nie to, że to jest taki typowy klasyk, można powiedzieć, że już użytkownicy oczekiwaliby pewnego update'u, pewnych modernizacji, pewnych zmian w tej maszynie. Natomiast Kawasaki raczej idzie w tym kierunku, że coś, co jest dobre, to takie dalej będzie, będą sprzedawać to w niezmienionej formie i póki co Vulcan S dostaje różne wersje kolorystyczne, co też jest fajne ze strony Kawasaki, bo nawiązują do starych Vulcanów z lat czy 90. czy 2000, które miały specjalne malowania i Kawasaki do tego swojego Vulcanika S, który jest w klasie jakby Urban Cruiser, czyli to są oczywiście, nikt tego nie nazwie typowym cruiserem, tylko właśnie jest to kategoria pośrednia i te wersje kolorystyczne mają gdzieś tam nawiązywać do poprzednich, większych, dużych Vulcanów, którzy użytkownicy pamiętają. Oczywiście, jeżeli chodzi o konstrukcję, mamy tutaj stalową ramę. Jeżeli chodzi o zawieszenie klasyczne, zawieszenie z przodu, zawieszenie bez żadnej regulacji, na pewno będzie to zawieszenie pracujące dość miękko, dość komfortowo, choć nie jest to jakoś mocno wysunięte do przodu koło, tak jak w typowych cruiserach, ale na pewno gdzieś tam przy mocniejszym hamowaniu będziemy czuć, że to zawieszenie nam troszeczkę zapracuje, zanurkuje, ale też daje to poczucie fajnego komfortu. Tylny amortyzator umieszczony w bocznej części, przesunięty nie jest centralnie, tylko osiowo. Oczywiście z regulacją napięcia wstępnego sprężyny. Dzięki temu po zapakowaniu maszyny w kufry, dorzuceniu pasażera możemy to utwardzić, aby ta maszyna zachowała się stabilnie, nie była taka flakowata, gumowa i żeby nam nie tańczyła. Bardzo proste rozwiązania. Jedna tarcza hamulcowa z przodu, zwykła pompa hamulcowa, przewody hamulcowe gumowe, więc bez żadnych sportowych parametrów. I oczywiście, jeżeli chodzi o elektronikę, też najprostsze rozwiązania. ABS i właściwie tyle. Nawet nie ma specjalnie tutaj kontroli trakcji czy jakichś takich dodatków elektronicznych, które mają tego bezpieczeństwa pilnować, bo no nie ukrywajmy, przy takim momencie obrotowym nie będzie to jakoś specjalnie potrzebne. Nawet powiem Wam, że co ciekawe, według mnie ten niebieski cyfrowy wyświetlacz też nie do końca do tej maszyny pasuje. Pasuje chyba tylko do wskazówki obrotów, która jest też w kolorze niebieskim, ale ten niebieski, no mogli coś bardziej klasycznego zastosować, typu na przykład żółty. Wtedy ten zegar byłby typowym klasykiem. Tu oczywiście wszystko to, co jest potrzebne na wyświetlaczu znajdziemy, czyli klasyczny, fajny obrotomierz, informacja o ABS-ie. W dolnej części oczywiście prędkość, paliwo, godzina. Tutaj zmiany tych parametrów, przebieg całkowity, przebieg pierwszy, przebieg drugi, spalania średnie, chwilowe i to można powiedzieć, że tyle. Nie mamy tutaj temperatury powietrza czy temperatury silnika, tylko kontrolki informujące o przegrzaniu, więc bardzo, bardzo konstrukcja uproszczona. Tak naprawdę, co tutaj więcej o tym motocyklu powiedzieć? No, nie ma tutaj specjalnie co rozwodzić się o jego technicznych aspektach, bo nie ma tutaj jakichś rewelacji. Jest to maszyna, która jest fajnym, średnim cruiserem, który świetnie sprawdzi się jako pierwszy motocykl, cruiserem, który świetnie sprawdzi się jako maszyna dla osób, które mają bardzo długą przerwę od jeżdżenia na motocyklu i chcą wrócić do tej przygody. Motocykl, który daje taką namiastkę wolności, namiastkę takiego cruiserowego klimatu, a doposażając go w taki zestaw, czyli w zestaw wysoka szyba, zestaw sakw, ten motocykl zyskuje trochę na gabarytach, na wielkości, na swojej objętości, dzięki czemu też nie będzie wyglądał jako taki mały cruiserek. Co ciekawe, że już nie pierwszy raz spotykamy się z sytuacją, że ten motocykl jest przez użytkowników przerabiany na jakieś wersje bardziej sportowe, bardziej cruiserowe, czy zmiana układu wydechowego, czy wycięcie zatubka,
pewne zmiany też kierownicy, więc ten motocykl ma jakiś tam potencjał na delikatny tuning pod jakby swoje potrzeby. Natomiast jak Wy ten motocykl wykorzystacie, to już jest tylko i wyłącznie kwestia Waszych potrzeb i Waszej chęci. Ten motocykl w takiej formie jak jest po prostu bardzo poprawny, no i daje tą frajdę, daje tą przyjemność z jazdy. No nie ukrywajmy, z Vulcanem S raczej nie dołączymy do klubu Harley'owców i nie będziemy jechać do Stanów na Road 66. To nie jest ten klimat, ale daje takie poczucie tej takiej przyjemności z jazdy i odpoczywania na motocyklu. Słuchajcie, no właściwie tyle co do tej maszyny. Jeżeli macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzu, chętnie odpowiemy. Dziękujemy za oglądanie i do następnego.